Są miejsca, do których prowadzą tylko ślady, koński kopyt i opon tych, którzy postanowili zapuścić się w takie bezdroże. A my właśnie tam jedziemy. A właściwie na początek płyniemy. Na końcu tej drogi mieliśmy podjąć decyzję, jak jechać, ale coś nas zatrzymało. Z drugiej strony nie chcę się podobać, a z drugiej strony podoba mi się tam bardzo. Ostrzeżenie czy znak? A chwilę później pojawił się pasterz. Przypadek? Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. W zeszłym roku spędziliśmy 3 miesiące, włócząc się po Bałkanach i odkrywając ich mało znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. W mniejszym odcinku zapraszamy w góry przeklęte w Albanii. Jedziemy teraz sobie taką górską drogą do Curaj i Epir. I oczywiście dostaliśmy namiary na tą fajną miejscowość, która jest jedną z najbardziej odległych wiosek w Albanii od naszych znajomych z NGO. Jesteśmy bardzo ciekawi, bo jak na razie wszystkie namiary się bardzo sprawdziły. Curaj Epirm to odcięta od świata wioska w górach przeklętych. Nie prowadzi tam żadna asfaltowa droga, ale miejscowi mówią, że da się tam dotrzeć. Nasza trasa zaczęła się nietypowo jak na Albanię, od tunelu, na końcu którego czekał na nas prom, na którym upychali nas jak sardyn. W efekcie wyjście z samochodu było nie lada wyzwanie. O, wypełzał fałszony. Z powodu ścisku nie tylko my mieliśmy problemy z wychodzeniem z samochodu. Zaczynamy naszą podróż przez jezioro Koman. Sztuczne jezioro stworzone na rzece Drin. Powstałe dzięki budowie elektrowni wodnej w latach 80. niedaleko wioski Koman. To niesamowite miejsce zostało stworzone przez człowieka, ale ma się zupełnie inne wrażenie. Płyniemy ponad 70 km przez góry, otoczeni pionowymi ścianami kanionu. Ta przeprawa przypomina nam bardziej fiordy w Norwegii niż dotychczasowe bałkańskie klimaty. Po drodze spotykamy mniejsze i większe łódki lub promy, tak jak nasz, z upchanymi na maksa samochodami. Widzimy, że góry przeklęte są coraz bliżej. 2-godzinna podróż promem oszczędza ponad 4 godziny jazdy samochodem, żeby dotrzeć z miejscowości Koman do Fierze w górach przeklętych. Prowiant na podróż trzeba zabrać ze sobą, bo na promie nie ma możliwości kupienia jedzenia. Po 2,5 godzinie dobijamy do portu Fierze. To właśnie w Fierze zaczyna się nasza trasa do Curaj Epirm w górach przeklętych. Trasa prowadzi przez szutrowe drogi. I jedziemy de facto oficjalnymi drogami górskimi, które są oznakowane i przejeżdżamy koło różnych górskich wioseczek, płoty, uprawy kukurydzy, sady, no bardzo romantycznie. Ale szybko trasa się zmienia. Zostawiamy ze sobą wioski i wjeżdżamy w zieloną krainę. Pełno strumieni i zielonej bujnej roślinności. Czujemy się jak w wilgotnych lasach chmurowych Kostaryki. A strumyczki i kałuże coraz częściej spotykamy na naszej trasie. Teraz będziecie świadkiem przemocy w rodzinie. Ochrapałem żonę. Nagrywam to. Proszę o ułaskawienie. No myślałem, że się dobrze ułożyłaś. Pokaż. Nie no, minimalnie. Troszeczkę. Teraz ja sobie zjadę tam, a ty nakręcisz. Nie. Już wyskakujesz, ja sobie zjadę. Mąż został ułaskawiony, a ja suszę się jadąc samochodem. Krajobraz się zmienia, góry są coraz bliżej. Wjeżdżamy na dawne, suche koryto rzeki. Widok szczytów jest po prostu magiczny.
miejscówko na kawkę. W tym pięknym miejscu. Teraz przed nami wdrapanie na przełęcz Cafe Mefit. 500 metrów w pionie stromego podjazdu. Jest bardziej stromo niż myśleliśmy. To zielony to masz. Bardzo, 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 bardzo. Droga staje się coraz węższa, a my coraz bardziej świadomi, że zawrócenie nie będzie łatwą opcją. Wjechaliśmy na przełęczkę i zastanawiamy się, co robić dalej. Przed nami droga w dół do tajemniczej wioski, a za nami znajoma, ale stroma ścieżka powrotna. Czy jechać dalej, czy zawrócić? No, z drugiej strony nie chcę się podawać, a z drugiej strony podoba mi się tam bardzo. Wąż wygrzewał się w słońcu zupełnie spokojny, jakby to on panował nad tym miejscem, ale w jednej sekundzie zniknął. Czy mieliśmy zrobić to samo? Odejść z tego miejsca? A może to była ostatnia szansa, żeby pójść inną drogą? I wtedy zjawił się on, pasterz. Nie rozumieliśmy jego słów, ale jego gesty mówiły jedno. Chodźcie. Nie byliśmy pewni. Ten topór? Ale coś nam mówiło, że ta droga prowadzi do czegoś więcej. Decyzja podjęta. Jedziemy za nim. Mieliśmy dotrzeć do zapomnianej wioski Curaj Eper, ale los miał dla nas inny plan. Czekało na nas coś o wiele cenniejszego. Autentyczność życia w sercu gór przykrętych w Albanii. Dom naszego gospodarza nie miał ścian, ale miał najpiękniejszy widok na świecie. Szczyty gór przykrętych rozciągały się gdzie tylko okiem sięgnąć. Zostaliśmy zaproszeni na kolację i nocleg u albańskich pasterzy Pali i Luli. Przywitali nas rakiją i tańcami. Nie znaliśmy kroków, ale czuliśmy te emocje i to wystarczyło. Lula i Pali mają gromadkę zwierzaków, kozy, krowy, cielaczki, z którymi razem przez 5 miesięcy w roku mieszkają w górach. Całkiem dużo gromadkę kóz, aż 150. Nie byliśmy tylko gośćmi. Staliśmy się częścią tego miejsca, choćby na chwilę. Mleko trafia prosto do pojemnika, a my mogliśmy zobaczyć, jak Lula robi prawdziwy albański kozi ser. Gospodarz zabrał nas na najbliższy szczyt. Całą dolinę tłuszczą Szyrowskiej Góry. Wow! Pali pokazał nam miejsce, które kocha całym sercem. I choć nie rozumieliśmy słów, czuliśmy każde z nich. Nie. Te góry i ogrom przestrzeni wokół widok był tak niesamowity, że trudno byłoby to ubrać w słowa. To jest widok z góry. Walbony? Walbona im tam. Próbujemy się porozumieć, ale nie jest łatwo. Trzeba się uczyć języków obcych. Nie wiem, może. On na mnie tak patrzył. Nie? Wiele na słowo. Wiele. Koncept.
I wróciliśmy po tregu do naszego domku na kółkach wśród pachnących snopków siana, i strzelistych szczytów gór przeklętych. Taką mamy miejscóweczkę na nocleg dzisiaj. U gospodarzy. Umówiliśmy się na ósmą na kolację u pasterzy. I zobaczymy. Z tego co rozumiemy, to będziemy jeść kozę. Ale mamy nadzieję, że i tego. To są małe kozy, one będą żyły, ale chyba on powiedział, że zjemy kozy dzisiaj. Ciepło. Na całe szczęście kozy na kolacji nie było, za to pyszne sery kosie, pieczone ziemniaki i chleb własnego wypieku Lali. Zamiast odległej wioski znaleźliśmy coś lepszego. Nie miejsce, ale ludzi, którzy są częścią tych gór, ich świat. Suraj Eperm nadal czeka na naszą wizytę, ale tej nocy wśród pasterzy i szczytów nauczyliśmy się czegoś ważniejszego. Czasem najpiękniejsze historie dzieją się wtedy, gdy pozwalamy im się wydarzyć. Jakie było wasze najbardziej nieoczekiwane spotkanie na drodze? Podzielcie się z nami w komentarzach.